Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. Dzisiaj trochę opowiem, jak będę sobie tam przygotowywał te gołębie młode do tych lotów, aczkolwiek ja młode przygotowuję tak na równo, żeby mi przelatywały. Nie na jakąś szpicę, bo mam wymieszane tam i wcześniejsze, późniejsze. Młodych mam około 50. Miałem dzisiaj pierwszy raz wywieźć tutaj, ale jakiś tutaj na trasie się wydarzył wypadek i nie mogliśmy, nie ma jak przejechać. No i co, to jutro będę je wywoził, jest 3 tygodnie do pierwszego lotu. Ja tak zawsze sobie zaczynam 4-3 tygodnie przed pierwszym lotem wywożenie. No i chcę je wywieźć co najmniej z 10 razy, żeby je wywieźć 10 razy przed pierwszym lotem. Nie chcę ich za dużo, w czasie lotów ich nie będę wywoził. Karmię ich cały czas tak samo, nie zmieniam karmy mają tą samą, tak samo w lotach jak jest, to też karmię ich tą samą karmą, nie? Nie podaję tam jakieś suplementy, to żadnych też nie podaję, bo mówię, żeby leciały równo, nie ma tam jakiś na wyścig, podaję tylko, wiadomo, jak jest po cięższym locie, to podam białko, jakieś tam podaję drożdże browarniane i witaminę z olejem D3. Przed pierwszymi tymi lotami przez 2 tygodnie dam im olej lniany codziennie na karmę, nie? Upierzenie, żeby miały lepsze. Kąpiele mają tak samo jak zawsze, kąpię ich 2 razy w tygodniu. Raz kąpię w probiotyku, raz kąpię w tej soli. Do tego były 2 razy szczepione. Szczepione były na rotawirusy i były na PHC, taką szczepionką szczepione przeciwko adeno. No gołębie mi tak nie chorują na adeno już od 2 czy 3 lat, bo mówię, no ja ich nie cały czas karmię, nie zmieniam im nic, nie wiem, może to wpływa, że nie biorą, albo te szczepionki, nie? No dzisiaj mieliśmy właśnie wywieźć, no mówię, że nie możemy wyjść, jutro będę ich wywoził, puszczam je 2 razy dziennie na obloty. Jak będę wywoził wieczorami, no to wiadomo, że tylko rano ich będę wypuszczał. Wywiozę ich tak na 7-8 km. Będę wypuszczał ich po 5 sztuk od razu, nie wypuszczam wszystkich na raz, bo jak mają zginąć, bo to nieraz tak jest, że to odchodzą, ale ja tam po 5 sztuk będę sobie wypuszczał. Tak przez te 10 tych mają, tak mają być, mają myśleć. To co odpadnie, to niech odpada teraz. No co, no lotów mamy 5 u nas w oddziale. Najdłuższy lot Zewen 340 km. No i co? No i zobaczymy, co to będzie. Będziemy szykować. Mówię, no nie nastawiamy się. Lot starych gołębi mamy już zakończony. Chociaż ja i tak już miałem zakończone tydzień temu. Moje gołębie już są puszczone w pary. Zadowolony jestem bardzo z tego sezonu. W sumie były takie loty, które no wiadomo, no te pogody jakie są, takie są, nie ma co wszystkiego zganiać. Najbardziej jestem bardziej tak smutny to z 3. lotu, że na 3. locie włożyłem te gołębie na te fronty, chociaż wiedziałem, że czułem to, że będzie lipa, no i włożyłem te gołębi i dużo gołębi tam straciłem 14, później od tamtego momentu straciłem tylko 3 gołębie. Jednego mi tu jaszcząb szymla złapał, to 4 gołębie straciłem. Na tym ostatnim locie mi brakuje mi 2 gołębi, bo jeden mi doleciał. Wszystkich starych jest 21, 19 zostanie do lotów. Na przyszły rok z rocznych samczyków nie wiem ile będzie. Myślę, że ile zostanie, tyle włożę, nie? Tyle zostawię tych samczyków, ale nie chciałbym przekroczyć 35 gołębi do lotów, nie? Na przyszły rok, nie? Gołębie są puszczone w pary z samicami, wszystkie samice są po moich ptakach, bo ja z tamtego roku, co nie lotowałem, co młode miałem, to część tych samiczek zostało, część zostało też jeszcze starych samic, połączyłem je wszystkie w tych, daję im wychować młode, bo przed sezonem nie chowały. No i co? No i będziemy szykować, mamy nagramy też coś z wypuszczenia, jak będziemy wypuszczać, nie? Treningi. Dzisiaj mieliśmy to zrobić, no ale no przecież wypadek tam się trafił i nie da rady. Musieliśmy od tyłu zajść. Tak, musieliśmy od tyłu iść przez góry. No. Trochę to trwało. Zaraz pokażemy, jak te młode wyglądają. No mówię, wyglądają dobrze, zadowolony jestem. Dzisiaj wypuściłem tam kilku ich brokało. Dziś mi odchodzą te młode tutaj tak z rana i długo wracają pojedynczo, nie wiem. No ale to tak musi być. No i co? No idziemy pokazać gołębie młode. To są moje gołębie młode. No zobaczcie, tak jak właśnie mówiłem, gdzieś odchodzą i uderzają od ruty z młodym gołąbkiem. Zobaczcie, noga złamana, gdzieś od ruty walą, nie wiem co to jest. I to z tych pierwszych gołąbków 907. To są moje młode w tym roku do lotu. Miałem ich tu 53-4 sztuki, ale widzieliście, jeden już odpadł.
czyli już jeden jest, jednego już jest mniej. Gołąbki są, pierzą się, ta jest na 7 piórze. One będą się pierzyć, bo one nie mają zaciemniane ani nic. Ja, ale co mówię, gołębiami młodymi staram się lecieć jak najbardziej tak, żeby ich nie katować, nie wyciągać z nich z tego nie wiadomo czego, żeby tam one po prostu same z siebie nauczyły się przychodzić do domu, dopiero później jako stare. Ja dużą uwagę przywiązuję do lotu gołębi starych, przede wszystkim samców. Było tu 34 samczyki, nie wiem ile ich tam. A to akurat jest samiec po Beckhamie, 930 młody. Jaki tam ten miał? 907 ten numer, nie? Nie wiem. Ten porozbity. No i poszły. Wszystkie? Wszystkie poszły. Może spokój i cisza. No ale czemu one tak się gdzieś, mówię, odchodzą? Gdzieś tutaj coś jest, one gdzieś walą w jakieś druty. Zobacz jak on rozwalony ten gołąb cały. No widziałam. Ale tutaj nigdzie jak startują to nie mają uderzenia, oni tu nic nie uderzają. One gdzieś idą na coś i na czymś latają. To już drugi przypadek jest z tym młodym, nie? To jest drugi młody. Tutaj są gołębie stare, moje już mają jajka, stare samczyki. Ten gołąb ze starszych gołębi w tym roku był u mnie najlepszym gołębiem. Czołowe konkursy, fajne, ma 5 czołowych konkursów, w tym 2 razy drugi, 6, 9 i chyba raz trzeci. 96, 26, 69, 26. Jest to pełen syn Beckhama. Ładnie leciał. No ładny, taki fioletowy, nie? Tak, no z 2016 roku. I mam jeszcze tutaj tego swojego 83, co mi się tak w tym roku brat Grosika. Brat Grosika niesamowicie w tym roku ten gołąb mi leciał. Naprawdę. Byłem miło zaskoczony. Pełen brat Grosika. Super ptak. Fajnie jest to, bo na gołębniku tak naprawdę to mi zostało tutaj na tym jest jego 2 braci. To Grosika z braci jest 2. Jest tu syn Beckhama 1. Jest ten co stoi tam niebieski, to jest od Przemka. I te gołębie zostają. I tam jest też gołąb z Wannunów, który też zostaje, samczyk. 12? Tak, on fajnie mi leciał też, on na takich ciemnych Samica, tu jest samica. to jest samiczka złączona jest od pana Piotrowskiego po jego olimpijce. To samiczka, nabyłem od pana Piotrowskiego, kiedyś z Rafałem Grubowskim byłem u pana Piotrowskiego i nabyłem tą samiczkę. Ona jest po tej olimpijce jego samicy. Piękna samica, fajne młode też wydaje. I ją złączyłem, na tego samczyka ją wyjąłem z rozpłodu, bo chciałem, żeby było akurat tym łączeniem, chcę te 2 młode, bo on ma wszystkie te geny mi jak Andrzej robił. Ja kiedyś młodym gołębiom robił geny, kilku gołębiom tam nie pamiętam z 15, jeszcze 10 i ten gołąb miał właśnie wszystkie te geny i on jako z wiatrem te loty co są, takie to słabo leci, ale w tym roku jak były loty ciężkie, były pod wiatr, ciężkie naprawdę loty wymagające, wybornie mi siadł, nie? No z tej 500 co tak mało gołębi od nas poszło, to był pierwszy wtedy na oddział. Już się zaczynają pierzyć, wychowają młode, zdrowie jest, wychowają młode, dodamy wychować młode, ale tu właśnie ten samczyk, tego samczyka właśnie usunę, co tu siedzi, tego słabo leciał, ale słabiutko, nie spełniał moich oczekiwań i tego usunę samca, bo też nie spełniał moich oczekiwań, słabo leciał w tym roku, także piękny gołąb, no ale nie pokazał nic jakiś tam. A oko ma piękne. Oko ma piękne.
Czego oczekiwałem? Nie, może w rozpłodzie. Nie mam nic z niego, może w rozpłodzie. On u mnie był lotowany aż 4 lata, nie? A to już starszy, no. Tak, w pierwszym roku wleciał fajnie, jako roczniak, w 2 latach leciał fajnie, 3 latek już się skiepścił. No i teraz w tym roku też sobie poleciał. No nie, no tak jakoś przychodził cały czas po konkursie. Ja nie wiem, ja tak patrzę na te gołębie młode, obserwuję tak jeszcze od 2-3 lat i ja widzę, że te gołębie młode, tak jak się wypuszcza, to tak jak one by orientacji nie miały. No odchodzą gdzieś od domów, ja nie wiem, czy to tylko u mnie. Wracają, ale najgorzej mi dziwi, że to tak cały czas poobijane. Co roku jest ta sama akcja, że gołębie zaczynają odchodzić od domu, wracają mi połamane nogi, pozdzierane brzuchy. Nie wiem, o co tu chodzi. Gdzieś latają nad niskimi tymi prądem czy coś, no to coś jest nie tak, coś się źle dzieje. Nawet ze starymi gołębiami, zobaczcie, że ile starych gołębi poginęło na lotach w tym roku. Te gołębie normalnie tracą orientację, nie mogą znaleźć drogi do domu. Te młodsze gołębie, takie jeszcze chyba, co jak już są roczniaki, 2-latki, jeszcze w miarę. Ale młode i stare gołębie naprawdę widzę, że nie wiem, za dużo gołębi się gubi w głupi sposób. Ja nigdy tak nie gubiłem w głupi sposób gołębi. A tu tak mówię, od 2-3 lat przylatują te gołębie porozbijane. To co będzie, jak ich zacznę wywozić? No, nie? Chociaż w tamtym roku to też tak odchodziły mi, też jak o tej porze. No i wszystko było dobrze. No ale mówię ci, że łamały nogi, wracały. Tam do roku też za 3-4 gołębie, tak sobie widziałaś. Złamana noga, rozbity brzuch. Drugi już w tym roku. Lecą. A ile ci tak w powietrzu się utrzymują mniej więcej? Rano latają z godzinę niecałą, tak bo nie tak naprawdę to dopiero zostały ruszone. W tamtym tygodniu ich tak uczyłem, wyganiałem cały czas, a teraz rano dzisiaj jak ich puściłem, to tak z dobrą godzinę latały. Chodziły, no. Mi tak na tym zależy, ja nie lubię tak gołębi, znaczy nie lubię. Ja tak gołębie rozkręcam dopiero 3-4 tygodnie przed pierwszym lotem. Kiedyś jak ja leciałem na wynik, to też tak robiłem troszeczkę dłużej, bo to więcej tych treningów, bo to im dalej wywozisz. Gołębie młode jak nauczysz, tak masz tam. Ja tam nie wierzę w to, że są gołębie młode, to są tak super gołębie mądre. Tam nie, wcale tak nie jest, bo gołębi młodych zostanie ci 40, a po rocznych zostaje ci mniej. Delikatniejsze są roczniaki jak młode. Młode lecą do żarcia stadnie i tych dużo takich gołębi, które później jako stare sobie nie daje rady, ginie na starych lotach. A dlatego ja wypuszczam, mówię, po 4, po 5 wypuszczam, zobaczycie jutro, to ginie trochę tych gołębi na początku, ale później one nie giną i na lotach wcale praktycznie nie giną. Nie? No tu jest, miałem 53, bo tak sobie ustawiłem tam, bo ja nie chcę więcej. Było więcej samców, było około 40 samczyków, nie? Włożonych. No i tak sobie ustawiłem, żeby mieć więcej tych samczyków, bo samczykami lotuję. No i mówię, no na pewno cały program muszę przelecieć. Mi chodzi o to, żeby równo leciały. Nie? Co to znaczy równo? No żeby Tak równe samo? wszystkie loty były, tak, żeby czy tam z wiatrem, pod wiatrak, żeby się starały, wiesz, żeby zawsze równo przylatywały, tak jak w tamtym roku tamte. I te gołębie nie były katowane, nie wywoziłem ich nie wiadomo ile razy i te roczne się samce odwdzięczyły, bo to dzięki tym praktycznie rocznym samcom szło w tym roku, nie? Dużo nadrobiały. W rocznych w oddziale zająłem drugie miejsce, nie uczestnicząc w jednym locie, nie? To znaczy, że dobrze szły roczniaki. No dobra, na razie, idziemy. Tak, jutro nagramy trening. No jedziemy na pierwszy trening z młodymi. Jak robiłem spis było 53, to wczoraj mi tam jednego połamane wrócił. Jeden i 2 gdzieś zginęły. Wcześniej też był połamany, jest 50. Równiutko 50. I dobrze, nie trzeba będzie wybierać 50. Nie wiem jakie zginęły tam. Tamten wiem, że ma tam 907. Fajnie wyglądają. Elegancko. One nie są ani zaciemniane, ani nic, normalne. Nie były zaciemniane. Zobaczymy. Pierwszy trening, nie? Pojedziemy ich na krótko, wypuścimy, będę się starał ich puszczać po 5. Zobaczymy jak czas pozwoli, bo nie chcę więcej tak puszczać ich po dużo, ale na raz wszystkich. Tak sobie powiedziałem, że będę sobie tak robił, że będę ich puszczał cały czas po 5. Dobra, jedziemy gdzieś tak na około 7, między 5 a 7 km. Idziemy, pakujemy i jedziemy. Uczcie się powrotu same do domu, a nie całym stadem. Po 4 i do domku.
No daleko nie jest, ile to jest? 7 km gdzieś? Nie wiem, No, trzeba jakby ale tam- niedaleko. No, bo to pierwszy trening, ale już od razu po 2 i mają myśleć, mają jak wracać do domu, a nie całym stadem się nauczą, później lecą za całym stadem. No I tak, co, z innymi się łapią wtedy? nie, bo jak ja tak sobie, wiesz, kiedyś jak leciałem na początku, to mocno tak na wynik, żeby te gołębie, wiesz, do domu szybko, ale one później mi ginęły, ja je zaciemniałem, różne rzeczy tam robiłem i faktycznie, że te młode waliły niesamowicie, po 30, po 20 pierwszych się wbijało. Dużo tak, nie, w tych, ale jako roczniaki te gołębie ginęło, a później jak tak dziadka się trochę posłuchałem i zacząłem je wypuszczać po 2, po 3, po 4 od samego początku. Tylko to jak ze 2-3 lata robię, to te gołębie raz, że na takich o pierwszych może dzisiaj zginąć z 3-4 sztuki, czy tam z 5, a później już nie giną te gołębie, bo one znają drogę i się nie boją wracać do domu. I lepiej lecą, tylko że one nie są, wiesz, nie ścigają się, nie? Bo nie są ani zaciemniane, ani nic. Po 4? Tak, po 4 wypuszczą. Później jak mniej zostanie, może wyginą czy coś, nie daj Boże, to pojedynczo, nie? No to no najdalej to na 50, czy na 50 km. Tylko, że codziennie ich teraz będę dowodził, nie? Więc 15 mamy pierwszy lot. Za tydzień mamy próbny, włożę na pewno na próbny. A z ilu kilometrów jest A próbny? nie wiem, z 60, 70. To też krótko. No to próbny, później pierwszy mamy chyba 130 km. Później mamy 2 po 180, 2 parchimy. Później mamy chyba 220 albo 240, no i mamy Z 340 czy tam 320 do nowy, nie? 350 jest zemen. 350? No No. widzisz, 350. Ale dlaczego zrobiłem spis 3 dni temu? Były cały czas, 3 gołębi nie ma. Jeden połamana noga, do wagę gdzieś zginął. No jeden też wrócił z takimi też, bo wybijałem jedną miarą gdzieś, nie wszedł do gołębnika, gdzieś chyba zginął. Coś go może już zażarło. Tu lecą, nie? Do domu, szukać domu. A nie. Jakby poleciały wszystkie, jeden by ich pociągnął, no to ten, no tak zobacz. Musi się schodzić. One później, te gołębie, fajnie się odwdzięczają, jak są jako roczne i starsze, nie? Że jakoś tak jak nie są katowane jako młode. No i mi tak nie ten. No i przede wszystkim, żeby utrzymać, żeby one nie były chore na adeno, nie? Jednak to adeno to jest... A co to jest to No adeno? to już mówię Ci, adenowiroza to jest taka choroba gołębi młodych, nie? One chorują nieraz ze stresu, że się stresują właśnie takie w klatkach, łapanie. Już ja ich tam uczyłem, trochę do klatek je wkładałem na dzień. Nie ten, żeby nie bały się tych klatek, żeby był spokojnie, nie? Odkąd zacząłem pilnować tego, że nie chorowało, jak nie choruje mi na adeno, to naprawdę te gołębie są później jako roczne i dalej są lepsze. No, nie wykorzystuję tych samic, bo samicami nie lotuję, ale samczyki naprawdę są lepsze, silniejsze. To nie wiem, mi się wydaje, że ta choroba chyba się gdzieś tam odkłada na wątrobie tym gołębiom. No bo jak one ją przechodzą, bo one ją przechodzą strasznie, nie? Ona ich strasznie ta choroba męczy. Jaka to jest tragedia, to zmora hodowców jest, nie? Młodzi hodowcy, którzy zaczynają to sobie poradzić z tym nie mogą. To zresztą starzy, dużo ludzi sobie z tym poradzić nie może. Wymyślałem jakieś leki na to, że są, ale a to chyba jest to, żeby ich nie katować, żeby się nie, może młody organizm musi się lepiej rozwinąć, wtedy tak nie chorują. No tak ja widzę, że u mnie tak jest. A już dawno Ci nie chorowały? No, już ze 3 lata nie mam. Czyli sprawdza Ci się. No to co ten to mi się sprawdza, ale to nie jest jakiś przepis na adeno, tylko akurat tak robię, tylko że nie, że młodymi gołębiami szpicy nie ma. Nie ma? Nie, w tamtym roku leciałem tak, to biłem od 20, tam od ten, co prawda tam jakoś udało mi się wygrać tylko mistrza oddziału, ale nie ten, nie było szpicy, nie? Ale lecą równo, no i nie są zaciemniane. Ich nie zaciemniam. One są wczesne i późne, są wymieszane razem. Są takie z marca i są takie późniejsze, no. Uwielbiam tak wywozić gołębie i wypuszczać. Czemu? No nie wiem, bardzo mi się to podoba. Na taką naturę. Ja wieśniak jestem i dlatego. Nie wieś. Naprawdę, uwielbiam. Jeszcze taka pogoda jest jasna.
A rano jak się jest w ogóle bajka. No. A to one będą przed nami, nie? No zobaczymy, powinny być przecież one tutaj. Mają niedaleko do domu. To mają kierunek, po kierunku, tak lecą z domu. A gdzie jest tam? Tam, nie? Tam jest. No. No to zobacz, to w drugą stronę No lecą. właśnie, dlatego niech myślą, widzicie, poleciał w drugą stronę. Tam ma doma poleciał. Na kawę taką. Oby tak na locie nie poleciał na kawę do kogoś. O. To był sprint. Tak. Nie wiem, jeszcze się boję. Ale szybko ginął, co? No szybko, no nie moment widać. ginął. No ciekawe ile będzie. No jak, no tak bliska wszystkie powinny być, no co? No, tak. No co, już dwa ci nie wróciły. No ale one koło domu gdzieś trenowały. No to nie wiem, czy gdzieś czy mi wtedy tak zginęło tyle tych, co po, no Boże, zginęło, co te wrócił tam połamany. To wtedy brakowało z nim 3. Może jakiś atak był. Może być i przez poszły i wiesz, no nie wiem, gdzieś się uderzyły w coś, gdzieś przylatują i uderzałem w jakieś druty. Może tutaj zobacz, one mają tutaj, może latać, mogą latać i te druty są, widzisz? No. Fajnie odchodzą, nie? Z rączki. Co? Fajnie tak z rąk, nie? Odchodzą. Dobra, ostatnia skrzynka. Tak, no jutro będziemy liczyć, zobaczymy jutro ile będzie. Jutro będziesz liczył? No, Nie. bo jutro wydaje znowu ładową. A. No ale dzisiaj jeszcze jedziemy sprawdzić, tak czy nie? No tak, zaraz. Zobaczymy ile przyszło od razu. Szkoda, że tych pasów nie mam założone, żeby się widzieli. O, 3 ostatnie. Tak. A ten sam poleci. Puścimy go zaraz. O, patrz, on sam może wyleci. Czy nie wyskoczy? Co? Piękny gołąb, ładny taki, nie? No taki Fajną inny. barwę ma, W no. ogóle patrz, jakiś W ogóle fioletowy wyszedł taki, po nie? ciemnym grochu i po niebieskiej wyszedł taki pstry, a to nie może być nic innego, bo to jest łączenie z tego. To nie jest w boksach, to nie miał prawa nigdy go powinny połączyć. Ja zobacz, gdzieś przodków miał białolotów pstry. No pokaż to. No ja. Oj nie, bój się. Fajną masz, nie? No taki inny No ja jest. takich białolotów nie lubię, bo one, znaczy lubię, podobają mi się, ale one giną, te szymle i potem giną mi piaszczem połapuje. O, patrz jak się opierzył. To on się tak opierzył? Opierzył się? No nie wiem, pióra Pióra poleciały. No dobra, to teraz jedziemy do domu, zobaczyć ile przyleciało. Do gołębnika chyba. No Boże, do domu, do gołębnika. No i jest 38 czy 39 jest. Jeszcze tam kilka w podróży. Ale później przyjadę, zobaczę ile przyleciało. To później jeszcze tam powiem ile doleciało. To ile brakuje? 20, 38 to 12, tak? Tak, u nas 12. no. 12 jeszcze. Dobra, lecimy. Gołębie po treningu przyleciały wszystkie. 2 się spóźniły, ale są wszystkie. Także trening się udał. To było krótko, bo to było wypuszczane tam na 7-8 km. No co, jeżeli macie jakieś tam pytania do mnie, tam co do tych młodych, ja wiadomo nie szykuję na wynik, tylko szykuję to, żeby te gołębie jeszcze mi lata służyły, nie? Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie pisać albo dzwonić do mnie pod filmem, nie? Pozdrawiam i czekam na pytania.